Sarmaci, dumni wojownicy w łuskowych zbrojach. Przejęli po Scytach miano królów Wielkiego Stepu, choć Grecy pisali o nich, że rządzą nimi kobiety. Opowiem Wam dzisiaj historię Sarmatów od IV wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery. Zastanowimy się też, ile prawdy jest w sarmackim pochodzeniu polskiej szlachty. Omówimy temat właśnie scytyjskich znaków bojowych, tzw. tamag, i ich obecności w herbach późniejszej polskiej szlachty. Zapraszam na trzeci odcinek z serii Historia Wielkiego Stepu – Sarmaci. Sarmaci byli ludem z grupy irańskich, czyli można by powiedzieć wschodni Indoeuropejczycy. Ich genezy należy doszukiwać się w podobnym obszarze, z którego pół tysiąclecia wcześniej wykluli się Scytowie, czyli południowa Syberia, obszar za Wołgą na południe od Uralu. Jak łatwo się domyślić, byli oni spokrewnieni ze Scytami. Sarmatów można by nazwać ich młodszymi kuzynami. Głównymi plemionami sarmackimi byli Jazygowie, Alanowie, Roskolanie, czyli biali Alanowie, Rosko-Alani i Arsowie. Grecki historyk i geograf Strabon tak pisał o Sarmatach. Namioty koczowników pokryte są filcem i przymocowane do wozów, na których mieszkają. Otaczają je stada, które dostarczają tym ludziom mleka, sera i mięsa. Przenoszą się oni z pastwiska na pastwisko, gdy tylko zaczyna brakować trawy. Zimy spędzają w okolicach płycizn jeziora Meockiego, czyli Morza Azowskiego, zaś większość lata na równinach. Jako że etos sarmacki narodził się na środkowym stepie Eurazji, na wschód od Wołgi i na zachód od Altaju, stamtąd w IV wieku przed naszą erą rozpoczęli oni swoją migrację na zachód. Wędrówka ta była spowodowana przez dwie historyczne okoliczności. Po pierwsze, wschodni odłam Scytów, zwany Saka, zajmujący tereny na wschód od Morza Kaspijskiego, był w owym czasie mocno niepokojony przez imperium Selucydów, przez co zaczęli owi Scytowie migrować coraz bardziej na północ, na bezpieczną odległość. Selucydzi to byli spadkobiercy imperium Aleksandra Wielkiego, którzy stworzyli wielkie imperium, prawie że na wzór perskiego, na zgliszczach jeszcze większego imperium Aleksandra Wielkiego. Ta aktywność militarna Selucydów spowodowała ucieczkę, tak jak wspomniałem, Saka na północ, a ci z kolei zepchnęli Sarmatów bardziej na zachód, ponieważ zaczęli zajmować po prostu ich tereny, w których oni wcześniej mieszkali. Z drugiej strony mamy znaczące osłabienie Scytów na pontyjskim stepie w owym czasie. W IV wieku przed naszą erą doznali oni 2 razy klęski z ręki Macedończyków. Później wplątali się w nieszczęśliwą dla nich wojnę domową w Królestwie Bosporańskim w 309 roku przed naszą erą, a na domieszkę tereny ich zaczęli najeżdżać traccy Getowie oraz germańscy Bastarnowie, którzy zajęli w owym czasie tereny dzisiejszej Rumunii i Mołdawii. Po przekroczeniu Wołgi w III wieku przed naszą erą Sarmaci podporządkowali sobie pozostałe tutaj ludy scytyjskie, z którymi, jak wspomniałem wcześniej, byli mocno spokrewnieni. W II wieku przed naszą erą pozycja Sarmatów na pontyjskim stepie była już całkiem ugruntowana. Zaczęli oni śmiało najeżdżać grecki Krym, którego z kolei bronił Mitrydates VI z Pontu. Był to bardzo ambitny król, który dał się później we znaki Rzymianom. Sarmaci też nękali inne kolonie greckie nad brzegiem Morza Czarnego, lecz w 83 roku przed naszą erą, kiedy Rzymianie zaczęli najeżdżać Azję Mniejszą, a Mitrydates VI był tym, który stawił im czoło, Sarmaci stanęli po stronie właśnie tego dzielnego króla i po raz pierwszy dali się poznać Rzymianom jako dzielni przeciwnicy. Sarmatów wyróżniała ich ciężka kawaleria, która uzbrojona była w długie włócznie, niczym kopie średniowiecznych rycerzy, łuskowe zbroje, wygodne, ale także dosyć lekkie, a przy tym skutecznie broniące przed ciosami przeciwników, a także często opancerzone były w ten sposób również ich konie. Do tego ta elitarna ciężka kawaleria wspierana była oczywiście przez oddziały lekkich łuczników, które zasypywały gradem strzał przeciwnika, ale nie wchodząc z nim w walkę wręcz, co było wyjątkowo frustrujące dla legionistów, a przy okazji dla nich też śmiercionośne.
I wieku przed naszą erą Sarmaci najeżdżają już Trację, Mezję, a jeden z ich odłamów, Jazygowie, docierają nawet do Panonii i osiedlają się na terenie dzisiejszych Węgier. Ciekawa jest historia królowej Amage, która rządziła w II wieku przed naszą erą. Kronikarze podają, że król, jej małżonek, nie interesował się władzą, bo chłonięty był w luksusie, więc królowa musiała zajmować się królestwem. Na czele armii odpierała ona ataki sąsiadów, prowadziła politykę zagraniczną i do niej też pewnego razu przysłali posłów mieszkańcy Chorasonu na Krymie. Prosili oni o opiekę nad nimi, przede wszystkim przeciwko Scytom, którzy tam jeszcze na Krymie swoje niedobitki mieli i najeżdżali właśnie tych Chorasończyków. Królowa postanowiła zgodzić się, wziąć ich pod swoją opiekę i wysłała posłów do scytyjskiego księcia, aby ten zaprzestał nękania jej nowych podopiecznych. Scytyjski książę odpowiedział w sposób butny i obraźliwy dla królowej Amage. Ta, nie czekając ani chwili, zebrała swoich 120 najlepszych wojów, każdemu dała po 3 konie i na czele tej małej, elitarnej armii ruszyła na obóz scytyjskiego księcia. Przez kilka dni pokonała setki kilometrów i zaatakowała zaskoczonych strażników księcia Scytów. Wyrżnięto ich w pień, a królowa skróciła o głowę scytyjskiego księcia, przez co zyskała wielką sławę. Scytowie poddali się jej panowaniu i przy okazji zdobyła nowych podwładnych. Na północy Sarmaci cały czas sąsiadują z plemionami protosłowiańskimi. Nie są oczywiście znane relacje dyplomatyczne tych dwóch ludów, natomiast pewne jest, że kontakt między nimi był stały. W tym miejscu warto poruszyć dyskusyjny temat ewentualnych następstw tych kontaktów. Bardzo ciekawym zagadnieniem są scytyjskie tamagi, czyli proste symbole, które były rysowane na przykład na włóczniach. Mają one uderzające podobieństwo do symboli znajdujących się w herbach polskiej szlachty. I stąd rodzi się pytanie, czy rzeczywiście późniejsza polska szlachta ma sarmackie korzenie, ponieważ Sarmaci mieszkali w bezpośrednim sąsiedztwie ze Słowianami przez kilkaset dobrych lat. Dopiero po ich zniknięciu Słowianie rozpowszechnili się na tereny prawie całej Europy. Więc tutaj kontakty na pewno były pomiędzy tymi dwoma ludami. Czy część Sarmatów rzeczywiście została u Słowian możnowładcami i w ten oto sposób przez setki lat przetrwały te ich symbole? Jest to temat bardzo ciekawy. Genetyka raczej na to nie wskazuje, bo porównując sarmackie DNA i DNA polskiej szlachty, widzimy bardzo niewiele tej domieszki sarmackiej jednak. Natomiast same herby ocencie to podobieństwo i z czego ono może wynikać. Na przełomie tysiącleci sarmackie najazdy na Imperium Romanum zostały zatrzymane na kilka dekad przez Daków, którzy stworzyli wówczas silne państwo na terenie współczesnej Rumunii. Lecz kiedy to tylko Rzymianie z Dakami się uporali, otworzyło to na nowo drogę Sarmatom do najazdów na prowincje Imperium, szczególnie te leżące na Bałkanach. W połowie I wieku naszej ery rzymska ekspansja na wschód spowodowała wojnę na Krymie, w której to Mitrydates III, król bosporański, wraz z sarmackim królem Zarosisem walczyli przeciw Rzymianom i Kotisowi, zdrajcy z rodziny królewskiej, który sprzymierzył się z najeźdźcą. Co więcej, po stronie Kotisa i Rzymian też walczyło inne plemię sarmackie. Wojna zakończyła się, jak to zwykle bywało w owym czasie, zwycięstwem Rzymu. Nie zmieniło to zasadniczego ruchu plemion sarmackich, czyli ciągle na zachód. W kolejnych latach zaczęli oni zasiedlać tereny coraz bliżej limesu imperium, szczególnie te nad Dunajem. W II wieku naszej ery sarmackie plemię Alanów gra główną rolę na pontyjskim stepie. Tworzą oni silną i stabilną organizację polityczną, co sprzyja handlowi, bo szlaki w ich władaniu stają się bezpieczne. Kwitnie wymiana towarowa przez wielki step. Z Imperium Rzymskiego na wschód płynie wino, ceramika, monety i broń, a ze wschodu na zachód dociera jedwab i przyprawy. W tym miejscu przytoczę ciekawą hipotezę.
Co, jeśli nazwa plemion słowiańskich, Polan, zarówno tych z Wielkopolski, jak i tych Polan z okolic Kijowa, wcale nie pochodzi od pola ornego, tylko oznacza po Alanie, czyli Słowianie, którzy przyszli po Alanach, a właściwie Słowianie, którzy z nimi się połączyli. Nie ma żadnych archeologicznych dowodów na poparcie tej tezy, to tylko taka etymologiczna rozkminka. Wreszcie w III wieku naszej ery na tereny dzisiejszej Ukrainy, jak mam nadzieję świetnie pamiętacie z odcinku o Gotach, przybywają Germanie i przejmują hegemonię na tym terenie. Sarmaci wycofują się coraz bardziej na wschód, a ta część z nich, która została na Nizinie Węgierskiej, przez kolejne dekady zostanie zmielona w licznych wojnach, które mają tam miejsce w III i IV wieku naszej ery. Natomiast ci Sarmaci, którzy przed germańskimi Herulami i Gotami wycofali się na wschód, naciskani przez nich przez kolejne dekady, stopniowo będą ustępować im pola, po czym w drugiej połowie IV wieku zostaną rozjechani niczym żaba przez wóz pełen granitu, kiedy to Wołgę przekroczą Hunowie i ich pierwszym europejskim przeciwnikiem staną się właśnie osłabieni sarmaccy Alanowie. W ten oto sposób zakończyła się historia dumnych Sarmatów na wielkim stepie Eurazji. Ich miejsce później zajęli Hunowie i kolejne ludy koczownicze, ale nie były to już ludy indoeuropejskie, tylko o zupełnie innym pochodzeniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie trzeciego odcinka z serii Historii Wielkiego Stepu i zapraszam na kolejne 7, w których będę opowiadał o Hunach, Awarach, Hazarach, Połowcach, Pieczyngach, Bułgarach, Mongołach oraz Turkach. Do zobaczenia. Cześć!